Chcemy nagrać wideo, więc ustawiamy sprzęt, klikamy przycisk record i nagle zapominamy, o czym chcieliśmy powiedzieć. Prompter użyjemy właśnie wtedy, kiedy chcemy nagrać dużą ilość tekstu bez zacięć i bez żadnych przerw. Pozwala on zaoszczędzić mnóstwo czasu, zarówno podczas nagrywania, jak i przy montażu wideo. Ja przez dłuższy czas używałem prompter od GlideGear, ale dzisiaj przyszedł do mnie mały prompter od SmallRiga i zamierzam te dwa promptery przetestować, porównać i powiedzieć, który jest dla kogo. Prompter świetnie sprawdza się przy wydarzeniach lub konferencjach na żywo. Wtedy widz nie odczuje, że czytamy lub patrzymy w slajdy, bo będziemy patrzeć bezpośrednio w kamerę. I na obiektywie od kamery będziemy widzieć tekst, slajdy lub nawet ekran telefonu, gdzie przeczytamy chociażby komentarze od naszych widzów. Jak działa prompter? Kluczem do jego działania jest weneckie lustro, gdzie z jednej strony widać zaledwie odbicie, a z drugiej strony, tworząc zaciemnienie, można dostrzec całe wpadające światło. Dzieje się tak, ponieważ warstwa metalu w takim lustrze jest cieńsza i odbija zaledwie mały procent światła. Pod lustrem nachylonym o 45 stopni umieszczamy wyświetlacz, który ma być widoczny w odbiciu, a po drugiej stronie ustawiamy obiektyw kamery. Kamera nie widzi żadnych odbić, a czytający widzi to, co znajduje się pod lustrem. Za chwilę porównam te urządzenia, powiem Ci, jaki jest ich koszt i wskażę, który prompter będzie odpowiedni dla Ciebie. Ale najpierw chciałem powiedzieć, że jeżeli doceniasz bezpłatną wiedzę i podoba Ci się jakość tego filmu, zostaw proszę łapkę w górę. Pomoże to mnie zmotywować do dalszego działania. No i chciałem Ciebie zaprosić do subskrypcji kanału, żebyś był na bieżąco z nowymi filmami, które się tutaj z pewnością pojawią. Prompter od SmallRiga zakładamy bezpośrednio na kamerę, a GlideGear umieszczamy na statywie zamiast kamery. Następnie mocujemy kamerę na górze. Obydwa promptery są łatwe w montażu, ale zdecydowanie wygrywa tutaj SmallRig ze względu na szybkość przymocowania do kamery i to, że nie musimy wkładać go na statyw. W GlideGearze jest opcja, żeby użyć szybko złączki i przyspieszyć montaż telepromptera zarówno na statyw, jak i zakładanie na niego kamery. Dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędzimy dużo czasu na wkręcaniu i odkręcaniu śrubek. Jeśli chodzi o wielkość, to tutaj znaczące będzie, jak daleko stoimy od promptera. W skrócie, jeśli możemy stać blisko i taki kadr nam pasuje, to mały SmallRig będzie wystarczający. Wszystko zależy od tego, co chcemy zawrzeć w kadrze i czasem możemy potrzebować większego lustra z większym tekstem, by bardziej komfortowo czytać z daleka. Prompter GlideGear jest wykonany z porządnego aluminium, a SmallRig głównie z plastiku. W zestawie otrzymujemy pilot tylko w przypadku SmallRiga. Jest on jak najbardziej wystarczający, nie ma się do czego przyczepić. Natomiast w przypadku GlideGeara musimy dokupić pilot osobno. I tutaj pomogę Wam i zarekomenduję w linku w opisie pilot używany przeze mnie. Łączymy je z telefonem i używamy do przewijania tekstu w aplikacji. A jakiej aplikacji używać? Tutaj również zaoszczędzę Wam czasu i polecę najlepszą według mnie aplikację na Androida, Nano Teleprompter. Kosztuje 21 zł i posiada wszystkie potrzebne funkcje. Aplikacja nie zawiera w sobie reklam. Jakość szkła w tych teleprompterach jest naprawdę wysoka i nie musimy się martwić o pogorszenie jakości obrazu. Natomiast szybka, która jest zastosowana w prompterze, lekko przyciemni nasz obraz i warto o tym pamiętać. SmallRig na rynku polskim kosztuje 610 zł, GlideGear kosztuje 713 zł na Amazonie i nie jest on dostępny normalnie w polskich sklepach. Który teleprompter będzie dla Ciebie? Według mnie największym decydującym czynnikiem będzie to, czy ma on stać na stałe w studio, czy będziemy go używać gdzieś w plenerze i często przenosić. Jeśli potrzebujemy mobilnego promptera, to wygrywa tu SmallRig, dzięki jego małej wadze i łatwemu montażowi. Jeśli natomiast macie stałe miejsce, gdzie nagrywacie swoje materiały i zależy Wam na trochę większej elastyczności co do kadrowania oraz większym napisom, wtedy GlideGear będzie dobrą opcją. I teraz chciałem Wam przekazać kilka zaleceń odnośnie używania promptera. Gdy ktoś pierwszy raz czyta tekst, zazwyczaj wychodzi to nie najlepiej. Dopiero po kilku razach, gdy osoba przerobiła go sobie w głowie, wtedy możemy skupić się na emocjach i odpowiednim tempie. Ponieważ osoba czytająca będzie już pamiętać w swojej głowie schemat tekstu, a nie dopiero odkrywać go na nowo. Musimy także dobrać odpowiednie tempo wyświetlania napisów
do osoby oraz do typu filmu, który produkujemy. Im dalej stajemy od promptera, tym mniej widać, że czytamy, ponieważ oglądając mamy wrażenie, że źrenice poruszają się po prostu mniej. Przy używaniu promptera musimy szczególnie zwrócić uwagę na to, jak czytamy tekst i kontrolować tempo oraz akcentowanie wyrazów, tak żeby nie brzmieć jak robot. Gdy czytamy naszą kwestię, najlepiej, żeby tekst znajdował się w samym centrum obiektywu. Możemy zwiększyć marginesy po bokach, tak aby przesunąć tekst do środka. Dystans, jaki dzieli Ciebie od promptera, zadecyduje, jak mocno musisz zwiększyć czcionkę. I jeszcze jedna ważna uwaga. Przy bardzo szerokich obiektywach zobaczymy ścianki promptera. Dlatego musimy uważać na to, ile milimetrów ma nasz obiektyw i stosować raczej wąskie ogniskowe. Jeśli chcesz, żeby osoba czytająca zrobiła przerwy w tekście, możesz tam wstawić jedną lub dwie puste linijki za pomocą Entera, tak żeby osoba podczas czytania zatrzymała się na chwilę. Gdy podczas czytania jakieś słowo lub wyrażenie będzie plątać nam język lub zabrzmi po prostu źle, zawsze możemy zmienić tekst w aplikacji. Pamiętaj, że masz taką możliwość, ale oczywiście lepiej doszlifować tekst przed nagraniami. Chciałbym Ciebie jeszcze zaprosić do obejrzenia filmu, gdzie mówię o 7 błędach, które sam popełniłem, a Ty jako filmowiec nie musisz. No i ucz się na moich błędach. Obejrzyj koniecznie też ten film, w którym pokazuję moje ulubione aplikacje dla filmowca lub fotografa. Dzięki za obejrzenie i do następnego odcinka.